Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Rosjankom zaproponowano zapłacenie za urodzenie dziecka poniżej 25 roku życia. Paraliż i blady strach w Ministerstwie Obrony. Szef Rosniefti zażądał od rządu pieniędzy na ochronę rafinerii przed dronami. Windy działają na dekret. Propagandyści zaczęli wychwalać podwyżki podatków w Rosji. Rosjanie chcą budować fabryki platyny w Bahrajnie. Zapraszamy. Dzień dobry, piąteczek, piątunio, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy Was serdecznie, znowu mamy fajne informacje. Lubię tak, jak mamy dużo fajnych informacji, przyjść do Was i coś powiedzieć. Tak, słuchajcie, dużo dzisiaj informacji. Oczywiście ta tytułowa to aresztowania i dymisje, ale to za moment. Natomiast zaczniemy oczywiście od tych informacji ekonomiczno-gospodarczych i to, co się dzieje na surowcach oraz na walutach. Cały czas mamy umocnienie tutaj rubla. Widzimy w tym momencie, słuchajcie, ponieważ dolar też nie jest za mocny, być może w globalu powiemy, co się dzieje też z dolarem na rynkach światowych. Natomiast ja bym tutaj obserwował stosunek juana do rubla, bo tutaj widzimy cały czas umacnianie się tego rubla. Wynika to ze spadającego importu. Widzimy, że cały czas problemy, jeżeli chodzi o import z Chin, trwają i wydaje się, że jeszcze ta wizyta, która się odbyła, nie przełożyła się w żaden sposób, a raczej jest gorzej niż było. Na ten moment przynajmniej, być może za tydzień, 2 tygodnie sytuacja się zmieni, ale na ten moment cały czas są problemy, jeżeli chodzi o transakcje z Chinami, trzeba to robić przez pośredników, te procesy się wydłużają, import z państwa środka spada, no i to jest główny ten element, dlaczego rubel się umacnia, o tym wielokrotnie mówiliśmy, to nie ma nic wspólnego ze wskaźnikami rosyjskimi. Tak, Adam, mamy wesołe informacje, tak. Aresztowania i dymisje, może trochę pożarów, może jakaś... Ale w Rosji też się cieszą, tak? Zaraz też powiemy. Jeżeli chodzi o surowce, no tu widzimy to, co również prognozowaliśmy, jeżeli chodzi o ropę, czyli mamy spadki, jeżeli chodzi o te główne rodzaje ropy, który mamy teraz, 24. Powoli te spadki będą się kończyć, dlatego że zbliża się czas 1 czerwca, czyli gdzie mamy posiedzenie OPEC i teraz w zależności co będzie, jakie będą przecieki, to bym, jeżeli jesteście na ropie, to bym patrzył już powoli w tym kierunku, myślę, że jeszcze dzień, 2, no dzisiaj jest piątek, no od poniedziałku, wtorku myślę, że to jest ostatni moment, żeby z tych shortów schodzić, no ale jeżeli ktoś przewiduje, że na przykład nie będzie kolejnych zapowiedzi cięć lub utrzyma się ten wzrost, jeżeli chodzi o wydobycie, bo widzimy, że Rosja łamie te cięcia, ale nie tylko Rosja. Tu powinny być też dane jakieś, myślę, w przyszłym tygodniu na temat wydobycia poszczególnych krajów. Jeżeli chodzi o pełny kwiecień, no będziecie widzieć i być może jakiś prequel na maj, będziecie widzieć, że to wydobycie rośnie, a jeżeli chodzi o popyt, no to nadal nie ma aż takiego ożywienia, które OPEC przewidywało na 2024 rok. I możemy przejść już do krótkich informacji. Pierwsza krótka informacja jest taka, że słuchajcie, powolutku, ale konsekwentnie zbliżamy się do 40 000 subskrypcji. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie proszę ten przycisk, żebyście mogli oglądać nasze materiały. Dla Was myślę, że warto. Będzie małe życiowe kliknięcie, dla nas duży krok, jeżeli chodzi o rozwój kanału. Dzięki temu te treści będą udostępniane szerzej. Pamiętajcie, że każde 10 subskrybentów to jest dodatkowo w tym momencie od 100 do 1000 dodatkowego dotarcia, więc jeżeli to zrobicie podczas programu, to bardzo nam pomożecie.
Również przypominam, jeżeli ktoś nas wspiera, że jeżeli ktoś wspiera szczególnie T-Payem na Patronite, tam jest taka opcja, że wygasają te subskrypcje, sprawdźcie, czy nadal wspieracie, jeżeli chcecie nas wspierać. Jeżeli nie chcecie oczywiście wspierać, no to nie trzeba nic tutaj dodatkowo robić, natomiast jeżeli chcecie, żeby te wiadomości ukazywały się codziennie i w takiej formie, jak to jest teraz, liczymy tutaj również na Waszą pomoc. I przechodzimy do krótkich informacji. Ja zacznę może dzisiaj. Według majowego monitoringu Banku Centralnego oczekiwania cenowe przedsiębiorstw według bilansu odpowiedzi na najbliższe 3 miesiące w porównaniu z kwietniem zasadniczo nie uległy zmianie i pozostają wysokie. My wczoraj mówiliśmy na temat inflacji i też oczekiwań cenowych, jak to wygląda. Jeżeli ktoś nie oglądał tego materiału o 17:00, jest taka możliwość. Mówiliśmy właśnie też o Banku Centralnym i to, co może się wydarzyć w 2024, jeżeli chodzi o drugą połowę, no bo ta pierwsza połowa już się powoli kończy. Republika Korei nałożyła sankcje na 7 osób z Korei Północnej i 2 rosyjskie statki, oskarżając Moskwę o finansowanie programów rakietowych i nuklearnych oraz transport towarów wojskowych. Mamy kolejną ciekawą wypowiedź Orbana, który uważa, że wypowiedzi zachodnich polityków i mediów wskazują, że Europa przygotowuje się do rozpoczęcia wojny z Rosją. Europa przygotowuje się niedługo do rozpoczęcia kadencji pod przewodnictwem Węgier Unii Europejskiej. No ciekawe to będą czasy, jak to będzie wyglądać, bo wypowiedzi Orbana jak gdyby wskazują, że Węgry nie należą do Unii Europejskiej, tylko są jakąś republiką rosyjską. Coraz bardziej absurdalne, tak. Nie wiem do czego to doprowadzi, natomiast no dziwne, coraz dziwniejsze to zachowanie, można powiedzieć. Tak jest. Dziękujemy serdecznie, Michał. Tak, Gąsior miał wczoraj lekkie wychodne i dzisiaj jest taki, musi się troszeczkę podeprzeć. Trochę rozszyty jest. Słuchajcie, Japonia rozszerzyła sankcje antyrosyjskie. Restrykcją objęto 9 organizacji, w tym państwowe linie lotnicze i rosyjskie dowództwo wojskowe. Lotnictwa transportowego. Dokładnie. A dyrektor FSB Bortnikow powiedział, że przygotowanie, finansowanie, atak na tutaj halę Krokus były koordynowane przez członków Khorasan, oddziału organizacji terrorystycznej zakazanej Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie podkreślił, że choć śledztwo wciąż trwa, to z całą pewnością możemy stwierdzić, że w atak terrorystyczny zaangażowany jest też ukraiński wywiad wojskowy. Znaczy nie ma dowodów, ale on jest Mnie to się podoba, śledztwo trwa, pan Nowak jest na pewno winny. Wiesz, tak. tylko szukamy powiązań. Tylko jeszcze nie znaleźliśmy, ale na pewno znajdziemy. Tak. Prezydent Ukrainy weźmie udział w spotkaniu przywódców G7, które odbędzie się w czerwcu we Włoszech. Tak podaje Bloomberg. Tak, i tutaj ja bym chyba w to był w stanie uwierzyć, bo wszystko wskazuje, że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby właśnie Zełenski był. A dlaczego zależy? Dlatego, że jest niesamowita presja na pozostałe kraje G7, żeby klepnąć, udzielić pożyczki. Codziennie ukazują się chyba inne artykuły, bo codziennie się tak zmienia. Jedne gazety, tak szczególnie Reuters, Politico, Bloomberg, wymieniają się artykułami i czytamy, że nie będzie, następnego dnia czytamy, że będzie. W jednej gazecie piszą, że tu już jest zaakceptowanie, w drugiej, że anonimowi urzędnicy mówią, że jednak nic nie ogłoszą. No i w sumie nie wiemy. Widzimy tutaj bardzo silne lobby rosyjskie, które robi wszystko, żeby nie doszło do jakiegokolwiek porozumienia, natomiast jeżeli Zełenski będzie, to ciężko będzie mu w twarz odmówić też. Chyba. Tak, no i tak poklepać go i powiedzieć, nie. Fajnie. Nie, ale wracaj. No tak. I wiesz, właśnie tu chyba o to chodzi, a więc w trudnej sytuacji będą pewnie Niemcy i Włosi i Francuzi, no chociaż podobno coś uzgodnili, a więc nie wiemy jak to wygląda.
Natomiast prezydent Rosji po sukcesach w Chinach przybył na Białoruś i spotkał się z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenko. Omawiają w Mińsku konflikt na Ukrainie, a także zachowanie Polski i krajów bałtyckich na granicy z Białorusią, tak powiedział ambasador Białorusi w Rosji Dmitrij Krutoj. Też jest omawiane użycie taktycznej broni atomowej u nas. Dużo na ten temat, dużo straszenia, natomiast chyba nie mają nasi eksperci o czym pisać i ciągle tą bronią próbują straszyć, tak mi się wydaje. Tak jak Rosja też próbuje. Tak, pewnie ustalenia będą tajne, tak jak chińskie, więc tak trzeba będzie się domyślać. Premier Ukrainy powiedział, że w ramach przeglądu przedłużonego programu finansowania z Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kijów spodziewa się pozyskać do budżetu państwa kolejną pomoc w wysokości 2,2 miliarda dolarów. Zrobiliśmy odcinek o wodospadzie pieniędzy dla Ukrainy w tym roku. Naprawdę ten kurek jest mocno odkręcony. Liczymy, żeby podpisali wszystkie te zobowiązania. Kraje G7, właśnie to, co powiedziałeś ostatnio, no to ten spokojnie 1,5 do 2 lat Ukraina wtedy będzie miała jakieś finansowanie do przodu, nie? Tak, no i jak zawsze ja polecam, żebyście patrzyli na trendy i na dane. Zobaczcie, jak wyglądało finansowanie rok temu Ukrainy i jakie były kwoty. Realnie, nie zapowiedzi, nie obietnice, tylko to, co spływa, można tutaj posiłkować się naszymi też programami. I wydaje się, że z roku, jeżeli porównujemy do zeszłego roku, to jest większa pomoc i zarówno gospodarcza, jak i wojskowa. Oczywiście jesteśmy w innym punkcie, jeżeli chodzi o działania, tak, na froncie, jeżeli chodzi o też działania rosyjskie i tak dalej. Natomiast na pewno nie jest tak, że ta pomoc słabnie, że Zachód jest zmęczony i tylko tutaj czeka, bo sytuacja wygląda, jeżeli popatrzymy na konkretne dane i odetniemy sobie jakieś inne wiadomości, to warto, myślę, że to zrobić, co przekazywano rok temu, jaki typ uzbrojenia, co przekazywano 2 lata temu i o czym teraz się dyskutuje i co jest przekazywane, tak? Chyba widać tutaj pewną różnicę i pewien trend. Oczywiście ten trend może niektórych niepokoić, szczególnie w Rosji, no ale również też w Polsce, tak? No bo tutaj ta konfrontacja z Rosją z miesiąca na miesiąc w stosunku do Zachodu jest coraz większa. Też trzeba sobie o tym powiedzieć. I bardzo ciekawa informacja jest odnośnie szczytu w Szwajcarii, bo okazuje się, że ponad 70 krajów już ogłosiło, że weźmie udział w konferencji na temat Ukrainy, która odbędzie się 15-16 czerwca w Szwajcarii, niedaleko Lucerny. Tak powiedział Nicolas Bidot, szef Departamentu Komunikacji Szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i można powiedzieć, że jeszcze się nie zaczęło, a już w sumie sukces, no bo duża liczba krajów. Nie jest zaproszona Rosja, są zaproszone Chiny, Indie potwierdziły, Chiny nie potwierdziły, prawdopodobnie Chin nie będzie, a jeżeli będą, no to będzie dosyć duże zaskoczenie. Wiemy, że nie będzie na pewno Rosji, bo nie dostali zaproszenia. Oczywiście można dyskutować na temat sensowności takiego spotkania, natomiast to też pokazuje, że dosyć dużo krajów stoi po tej stronie ukraińskiej, no bo to jest jak gdyby opowiedzenie się po jednej ze stron, skoro druga nie jest zapraszana. 70 nieprzyjaznych, tak. Tak. Ale Indie to tak, to nie wiem, czy tak można, bo miało być przyjazne to. Wiesz co, nie można mówić nieprzyjazny na swojego sponsora. Tak, bo teraz sponsorują tutaj działania. Tak. Dobrze. Przejdźmy do kubeczka. Zanim podasz, Paweł, hasło konkursowe, 2 informacje. Słuchajcie, dzisiaj po południu kolejny odcinek niemieckiego przeglądu ekonomicznego. Czy USA zmusi Niemcy do opuszczenia Rosji? Z bankami niemieckimi dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Paweł z Olą mocno ten temat naruszyli w jednym z tematów, a pozostałe zostawię Wam jako niespodziankę. Będzie Wacław w sobotę, będzie Jaruski w sobotę. No i tyle.
chyba. Global będzie. Global będzie, ale to już w Wszystko niedzielę. będzie. Wszystko będzie, tak. I wieczorem blog będzie, top 10 będzie. Więc zapraszamy wszystkich na Będzie weekend. Marek Meissner, będzie kapitan, będzie się działo. Będzie się działo, jeżeli będzie odpowiednia tutaj pogoda i chęci, to powinniśmy wszystko zdążyć nagrać, a my, słuchajcie, przechodzimy już do pierwszej informacji dłuższej. Nie, do pierwszego hasła. Miałem hasło jeszcze. Tak. Nowi widzowie, pamiętajcie, że właśnie, no zobaczymy, co Mateusz wymyśli na koniec. Piszcie, jeżeli jesteście nowymi osobami, po raz pierwszy nas oglądacie, piszcie o swoich wrażeniach, o swoich potrzebach, skąd nas oglądacie, ile zarabiacie, wszystko piszcie. Tak, rozmiar buta i tak dalej. Witold pyta, czy my w ogóle śpimy, jak delfiny, jedną półkulą, druga montuje. My zamieniamy się, bo ja śpię do godziny najczęściej 5 rano, a pozostałą część Mateusz śpi. Tak. Noc. Tak, i w trakcie cepa też. Słuchajcie, przejdźmy do pierwszego materiału dłuższego. Rosjankom zaproponowano zapłacenie za urodzenie dziecka poniżej 25 lat, to znaczy dziecko ma być małe, Rosjanka ma być poniżej 25 lat, żeby to była jasność. W Rosji może... jakby takie wymyślili, to... Że od razu żołnierza, nie? Od razu tak 25 i na front. No. Nawet mówić nie musiałby w sumie. W sumie po co? W Rosji może zostać wprowadzona jednorazowa opłata w wysokości, słuchajcie, 200 000 rubli dla kobiet z tytułu urodzenia dziecka, zanim ta kobieta skończy 25 rok życia. Odpowiedni projekt ustawy jest już w Dumie. Zgodnie z inicjatywą świadczenie będzie można otrzymać na każde urodzone dziecko i będzie ono wypłacane niezależnie od sytuacji materialnej matki. Więc w wyścigu mogą startować biedne, jak i bogate Rosjanki. Czyli jeżeli będzie trójka dzieci do 25 roku życia, to kobieta dostanie 600 000 rubli, co jest niemałą kwotą jak na rosyjskie warunki, bo 26 000 złotych mniej więcej. W uzasadnieniu projektu ustawy zauważono, że w ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik urodzeń w Rosji gwałtownie spadł. Jednocześnie wiek matki w chwili urodzenia pierwszego dziecka wzrósł i zbliża się stopniowo do 30 lat, co sprowadza do spadku liczby kobiet w wieku reprodukcyjnym w kraju. Jak wiadomo z biologii, najlepszy ten okres jest do 30, po 30 roku życia jest coraz ciężej, zwłaszcza z kolejnymi dziećmi. U nas niestety ten problem chyba jest nawet gorszy. Kwietniowe badania wskazały, że mamy jakiś kosmiczny wynik w zastępowalności pokoleń 1,15, powinien być 2,2. Mamy więc też bardzo poważny problem, to tak w ramach ciekawostki, ale wracając do Rosji. Autorki inicjatywy twierdzą, że prawie 40% Rosjanek nie chce mieć dzieci ze względu na niezadowalającą sytuację materialną i trudności mieszkaniowe. Projekt ustawy ma na celu zwiększenie liczby urodzeń, szczególnie w młodych rodzinach. No i jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty, wypłaty dla młodych matek mogłyby rozpocząć się już od 1 stycznia przyszłego roku. Ja myślę, że tutaj konieczny jest jak zawsze komisarz. Komisarz sprawdzać będzie, no dobrze. Tak, no i jak nie tylko może sprawdzać, może też pomagać, różnie. Tak. Różnie tutaj przejdźmy do drugiej wiadomości, bo ona jest dosyć długa. No i tutaj zgodnie z naszymi prognozami kolejne aresztowania w Ministerstwie Obrony, paraliż i blady strach. My zrobiliśmy, słuchajcie, kiedy my robiliśmy? 2 tygodnie temu. Tak. Materiał. Kontekst. Gdy zrobiliśmy ten materiał, to fala w naszych mediach była: teraz będzie ekonomista, teraz przygotowują się na długą wojnę, teraz będzie to porządnie, coś tam. Tak to było mniej więcej. No i tu mamy, jak to mniej więcej mówiliśmy, jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszamy, tylko króciutki kawałek wam pokażemy. Jaka tego decyzja, pytasz? Może Putin miał już dość nieudolności i korupcji?
Może być, bo on ma być takim biczem, chciałem powiedzieć Bożym, ale tu bardziej putinowskim, żeby, może inaczej, żeby Putin miał poczucie, że mniej kradną. Żeby kradli tylko ci, którzy mogą. Albo ci, którzy, którzy... Tak, tam było troszeczkę więcej, Mateusz... 50 minut, no nie możemy puścić... Mocniej uciął, tak, tam mówiliśmy tak, że tutaj głównym celem i zadaniem ministra jest przeprowadzenie audytu, wykrycie sprawców, w sumie porażki chyba, i korupcji i złego stanu w Ministerstwie Obrony, deszoigizacja, usunięcie osób związanych z byłym ministrem. No i słuchajcie, szóste już chyba, aresztowania, czyli rozwija się, sprawa jest rozwojowa i dostaliśmy informację w czwartek i w sumie w czwartek, czyli 2 razy zatrzymano 2 kolejne osoby, czyli zatrzymano szefa Głównego Zarządu Łączności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, zastępcę szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generała broni Wadima Antoliewicza Szamarina. Szamarin i jego dom, biuro zostało już poddane rewizji. Na podstawie wyników rewizji generał został przewieziony na przesłuchanie do Głównego Wydziału Śledczego Wojskowego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Szamarin jest podejrzewany o przyjęcie łapówki na szczególnie dużą skalę, 36 milionów rubli. Grozi mu 15 lat więzienia. Jednak to nie jedyne aresztowanie. Tutaj również trzeba powiedzieć, że Szamarin został został zasądzony mu areszt w wysokości 2 miesięcy, no i będzie oczywiście się w tym czasie tłumaczył już z aresztu. W ślad za 4 generałami zatrzymano szefa Wydziału Zapewnienia Zamówień Państwowych Ministerstwa Obrony Władimira Wiertelskiego. I o tym informowali zarówno korespondenci wojskowi, jak i również rosyjskie media. Dosyć widowiskowe zatrzymanie. Wiertelecki jest podejrzany o przyjęcie znowuż łapówki. Samochód i dom, który podobno otrzymał od przedsiębiorcy współpracującego na zlecenie obronności państwa. Jak podają rosyjskie media, mówimy tutaj o łapówkach znowu na szczególnie dużą skalę. To dosyć istotne, no bo jeżeli jest po prostu inny przepis, jeżeli jest ta korupcja na szczególnie dużą skalę, no to najczęściej te 15 lat łagru i to często może być o zaostrzonym rygorze. Według urzędników bezpieczeństwa Wiertelecki zarejestrował otrzymane nieruchomości na swoich krewnych. Siły bezpieczeństwa dosyć widowiskowo wkroczyły do głównego budynku Ministerstwa Obrony i zatrzymały urzędnika w miejscu pracy. Stało się to 21 maja i wywołało paraliż w całym ministerstwie. No możecie sobie wyobrazić, oni sobie tam pracują, podobno zapanowała głucha cisza, nikt się nie odzywał. Masz w ministerstwie, tak, wiesz, tam 50 biurek, z czego 25 puste teraz, nie? Tak, mamy dosyć dużo też dymisji. Tutaj wczoraj pokazywaliśmy pewną znaną panią, która ogłosiła swoją dymisję. Zobaczymy, czy dostanie nowe stanowisko. Pisaliście, żeby jej nie zatrudniać, no i my się tutaj słuchamy widzów, nie będziemy jej zatrudniać. Wiemy, że szuka teraz pracy, ale no, tego CV chyba nie ma zbyt dobrego, w sumie krótkie z drugiej strony. Natomiast mamy tutaj również informacje na temat tego, co było wcześniej, ponieważ Wiertelski został 5. wysokim rangą oficerem wojskowym zatrzymanym po rezygnacji Szojgu. Wcześniej, tak jak mówiliśmy, zatrzymano Szamarina, natomiast pod koniec kwietnia i w pierwszej połowie maja pod zarzutem korupcji zatrzymano i aresztowano Timura Iwanowa, jednego z najbliższych współpracowników Szojgu oraz szefa Głównego Wydziału Personalnego Kuzniecowa. No i tu wszystko wskazuje, że panowie zaczynają, i takie były też doniesienia, dużo mówić.
Kolejne zatrzymania pozwalają zatrzymywać kolejne osoby, a więc rozszerza się ten krąg aresztowanych. W międzyczasie również został oskarżony o łapówkę i oszustwo tutaj generał dywizji Iwan Popow. No i okazuje się, że źródła Financial Times bliskie Kremlowi dotarły w tym tygodniu do osób, którzy twierdzą, że czystki w wojsku przeprowadzone są na osobisty rozkaz prezydenta Władimira Putina, a wystarczyło włączyć Kremlinkę 2 tygodnie temu, no i można było się dowiedzieć, że tak faktycznie jest, no bo my mówiliśmy o samej nominacji, że takie jak gdyby pierwsze zadanie dostał, tak, żeby się tutaj wykazać. No i Białousów i jego zespół wykazuje się, widać, że to było przygotowywane, tak myślę, że od 2 czy 3 miesięcy, a więc to nie jest spontaniczna akcja samego ministra, tylko to już zostało przygotowane, myślę, że przed reelekcją samego Putina, prawdopodobnie przez jego najbliższe otoczenie. Możemy tutaj tych nici szukać w osobie obecnego asystenta, czyli pana senior Patruszewa. Również korespondenci wojskowi i kanały telegramowe donoszą o dymisji dowódcy 20. Armii Sukrapa Achmedowa. Tutaj jest informacja, że został również zatrzymany. I tutaj są takie troszeczkę różne informacje, bo część mówi, że został zatrzymany, aresztowany, część, że został zatrzymany, ale zwolniony, a część mówi, że jest tylko jego dymisja. W każdym razie już mamy wypowiedź Władimira Rogowa z ruchu Jesteśmy Razem z Rosją, który nazwał usunięcie Achmetowa bardzo dobrą wiadomością i realizacją słów nowego ministra Andrzeja Białousova o konieczności dbania o naszych żołnierzy. Wcześniej, przypomnijmy, kanały patriotyczne zarzucały Achmedowi, że nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków i nie jest kompetentny, jeżeli chodzi o dowodzenie. No tutaj obarczano go o tragiczne wydarzenia na kierunku Uchwedar, jeżeli chodzi o zeszły rok. A więc widzimy, że to prawdopodobnie jeszcze nie jest koniec. Będziemy w niedzielę z Markiem Meissnerem dyskutować, czy to dotknie i jak mocno dotknie przedsiębiorstw, bo tu widzimy, że ministerstwo, że wojsko, natomiast no mamy dwie strony. No w drugą tą stronę, tak? Ktoś dawał tą łapówkę. Piszemy tak? W Excel tyle. Okej. Ktoś dawał tą łapówkę, a o tym na razie jest dosyć cicho. No tutaj wiele przedsiębiorstw może czuć się mocno zagrożonych. My będziemy mówili o Rosteku, ponieważ Rostek odpowiada za 80% produkcji wojskowej w Rosji. I wbrew temu, co nasi eksperci mówią, łatwo to jest policzyć i dowiedzieć się, ile Rosja produkuje. Tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, no bo te dane też nie są jakoś super tajne. Dobrze, ja chciałem zapytać ciebie, czy to może nie jest straszak na kolejną ekipę? Jeżeli nie dacie rady donieść mi zwycięstwa, to też pójdziecie siedzieć wszyscy? Nie, on po prostu dostał zadanie, żeby zrobić ten audyt, tak jak mówiliśmy, i on to wykonuje. No, jest urzędnikiem, dostał wcześniej już papiery, dostaje... Ale jeżeli za korupcję, no to wiesz, to tak byś rzucił lotką w tarczę z twarzami. Coś trafisz. Po prostu Coś trafisz. Wiesz, pytanie jest, w którym momencie się to zatrzyma, bo tego nie wiemy po prostu. No, kiedyś się to zatrzyma, no nie można wszystkich aresztować, bo... Ale można próbować. My też zapowiadaliśmy, że zbyt duża akcja sparaliżuje, tak? Znaczy to w ogóle jest, wydaje się, ten pomysł może być tragiczny dla reżimu, bo może się obrócić przeciwko niemu, jeżeli się okaże, no, że to trudno też zatrzymać, wiesz, no bo będą zeznania, tam ci zaczną sypać, w którymś momencie będziesz musiał to stopować, tak, jak oni tam, wiesz, sypną taką, wiesz, litanią nazwisk, a od tego wziąłem, a od tego, chcąc się tutaj uchronić i może być ciężko to. Dla możliwości tych urzędników
wiesz, bo oni będą chcieli dobrze, nie? I mogą przesadzić. Wyobraźcie sobie temat, siedzicie w ministerstwie, przychodzi wam nowy człowiek z nowej ekipy i wy mu macie przekazać jakieś teczki, dokumenty, ale wy nie wiecie, czy w tych teczkach, dokumentach, a może wiecie, tam jest coś, co was obciąża, no to co zrobicie? Ukrywanie, palicie, przychodzi nowy, w środku, wiecie, ofensywa się zaczyna, środek wojny i on nie ma dokumentów, nikt go nie chce przeszkalać, nikt go nie chce, wiecie, wdrożyć. No, aha, a ci, co są, albo ci nowi, boją się cokolwiek podpisać, bo nie wiedzą, czy przetarg był ustawiony, czy nie ustawiony. Teraz no, jest grok z kapustą. No, ciekawie, bardzo ciekawe. Czy te osoby, które też są aresztowane, to nie są takie też osoby, to są znaczące, one odpowiadają za zamówienia. Teraz będzie trudno, jakiś wpływ będzie to miało na przykład nowe zamówienia, no bo jak gdyby obie strony, które wcześniej brały udział w różnego rodzaju aferach korupcyjnych, no będą musiały na nowo uczyć się tutaj współpracować. Będzie nieufność, no bo... Wszystko na piśmie, wszystko na papier, wszystko na podpis. Będzie opóźnianie często też decyzji na zasadzie, a to ja jeszcze mam 2 tygodnie, to ja jeszcze przyjrzę się, jeszcze raz ja jeszcze się sprawdzę 2 razy, tak, żeby przypadkiem nie podpisać, bo mogę sobie jakieś problemów narobić. No tak jak ktoś pracował kiedyś w Publicu, no to rozumie, z czym teraz mamy do czynienia, tak? No totalny taki paraliż decyzyjny, szukanie haków na poprzedników, audyty, sprawdzanie, no i a mamy operację, trzeba dostarczać tam nowe zamówienia. Ofensywa miała startować, wiesz. Będzie się działo, tak, no wiesz, dostarcza się, natomiast no może się okazać, że ktoś czegoś nie podpisze, no bo on się boi, tak, no i coś nie dotrze na front, z tego względu, że jakiś tam pan bał się, bo był nowy, bał się podpisać, albo a to biurko było puste przez 2 tygodnie po prostu. Tak, albo było puste i trzeba było jakiś podpis, a ten gościu, który miał się podpisać, siedzi w areszcie, no sporo takich rzeczy prawdopodobnie wyjdzie, szczególnie jeżeli się okaże, że te aresztowania zaczną się rozkręcać, tak jak mówię, jeszcze po tej stronie tych przedsiębiorstw, bo wtedy ta miotła zacznie schodzić niżej. Zobaczymy, jak to będzie. Moim zdaniem sprawa bardzo rozwojowa. Rosyjskie media się wręcz rozpisują. To są jedynki rosyjskich mediów. Ludzie chcą o tym czytać. Potwierdza się wszystko, co mówił Girkin, że ministerstwo i Szojgu to jest banda nieudaczników, skorumpowanych, on tam mówił, debili i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko wychodzi, że oni tak naprawdę tylko interesowali się tym, jak się ustawić, natomiast jeżeli chodzi o te kwestie patriotyczne i obrony, no to mniej. No i ta narracja teraz przeważa w tych rosyjskich mediach. Jeszcze kurczę, Girkina wypuszczą. Żeby to zatrzymać, no to też trzeba troszeczkę czasu, no bo sama władza rozpędziła taką narrację, że ministerstwo za Szojgu było przesiągnięte korupcją, no 5., 6. aresztowanie, ileś tam dymisji, no nie wygląda to dobrze. Oczywiście to jest na zasadzie dobry car i on nie wiedział, przez 12 lat, słuchajcie, nie wiedział, że tam była oszukiwali, korupcja. No przyjaciel, Oszukiwali na ryby, go, po przyjaciel, plecach na ryby, go drapał, tak. jak komar go ugryzł. No, No. a tu ten. A mu tak ten. I tu możemy szukać, że te wszystkie problemy, bo to jest takie odwrócenie też uwagi, wszystkie problemy no, są spowodowane właśnie nieudolnością i korupcją, tak, o czym właśnie mówiliśmy. A teraz do kolejnych tematów rozwojowych przejdźmy. Szef Rosniefti zażądał od budżetu pieniędzy na ochronę rafinerii przed dronami. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Kreml umywa ręce, a dziś mamy pismo Igora Sieczina, który wysłał do premiera Michaiła Miszustina. Największy rosyjski koncern naftowy Rosniefti zwrócił się do rządu o zrekompensowanie kosztów ochrony rafinerii przed atakami dronów. W szczególności Sieczin zauważył, że Rosniefti ze względu na zwiększone ryzyko o charakterze terrorystycznym jest zmuszone wdrożyć rozszerzony i kosztowny zestaw środków fizycznej ochrony obiektów naftowych przed dronami. Przypomniał, że po atakach dronów Rosniefti wstrzymała pracę w swoich jednostkach w rafineriach Syzran, Ryazan, Kujbyszew i Tuapse.
W związku z tym Szczecin zaproponował zrekompensowanie spółce kosztów bezpieczeństwa poprzez odliczenie podatku od wydobycia kopalin lub podatku dochodowego oraz podwyższenia odwróconej akcyzy na ropę naftową. Tu odwrócona akcyza to chyba na paliwa, tak? Bo nie zrozumiałem. Odwrócona akcyza na ropę. Jesteś w stanie bardziej na paliwa, nie? Tu chyba ktoś, kto pisał artykuł. I tak, głównie na paliwa, tak, natomiast również też. Dobra, wytłumaczę to w niedzielę. Okej, bo to chyba znowu jakiś niuans podatkowy. Bo wytłumaczę też te podatki, bo tutaj jest cały czas nieporozumienie, myli się dochody firm z dochodami budżetu. Pamiętajcie, budżet zarabia na podatkach i właśnie na akcyzie, tak, a z drugiej strony czasami dopłaca w zależności właśnie od rzeczy związanych z inwestycjami, z tłumikiem i tak dalej. To jest taka bardziej skomplikowana układanka, postaram się to w weekend. Czyli co, zwolnienie z podatków w ramach rekompensaty za ochronę przed dronami, tylko że tak średnio chronią. Więc... No mówiłem, że wiesz, że oni będą występować, pamiętasz jak zaczynaliśmy to właśnie wspominałem, że to do tego doprowadzi, bo tylko patrzyliśmy tam ubytki w mocach produkcyjnych, no ale przecież to kosztuje, no trzeba to remontować. Nie wiem, no trzeba też chronić się nie udaje, natomiast no jeżeli chodzi o te remonty, no nawet teraz Ryazań, ten Tuapse wyremontowało i dostali i ten Sławiańsk wyremontowano i drugi raz dostali, tak? Wołgograd wyremontowali, drugi raz dostali, nie? I to wiesz, to taka się wtedy robi zabawa w kotka i myszkę i co sobie ale za pieniądze Rosniefti, w sensie... Tak, no i oni mówią, przecież to jest, no nie jesteś w stanie tego ubezpieczyć, no bo to są działania terrorystyczne, wojenne, a więc ubezpieczyciel najczęściej nie były ubezpieczone, chociaż teraz być może będą ubezpieczać, chociaż kto sprzeda im ubezpieczenie, jak trwają ataki, więc to tak... Tak, zaproponował szef Rosniefti, aby rząd wydłużył wszelkie właśnie ulgi i odwrócone akcyzy do 2033 roku, więc bardzo dużo. Uważa także za konieczną rezygnację z pośredniego warunku utrzymania ulgi inwestycyjnej, zgodnie z którymi inwestycje w rafineriach w latach 2019-2024 powinny wynieść co najmniej 30 miliardów rubli. Tu rozumiem, że po prostu jest jakaś weryfikacja, że tyle inwestują w modernizację, ale tu efektów nie widać, tak? Że to na takiej zasadzie wyremontowaliśmy, ale ona płonie, ale myśmy włożyli te pieniądze, ale ona płonie. Kamienie milowe trzeba... No to ktoś podpalił te kamienie milowe. I ktoś im podpalił. Tak, no bo trzeba było osiągnąć pewne cele, no i okazuje się, że te cele nie osiągnięte. To znaczy Ukraina osiągnęła te cele. Nie, też wiesz, to z różnych powodów, to nie zawsze było związane z tym, ale oni chcą też podciągnąć pewne rzeczy, no bo jest zła sytuacja, no bo oni teraz muszą włożyć, a więc nie mogą na przykład pewnych zapisanych rzeczy, jeżeli chodzi o modernizację, kontynuować, bo są pilniejsze potrzeby, rozumiesz też, tak? Tak, no tu nie pomalujesz, bo tu ci coś płonie, musisz to wymienić, no tak. Tak. Okay. A więc to trzeba wszystko pozmieniać i dostosować. To jest jakieś wyzwanie dla rządu, bo to jest związane po prostu ze zmniejszonymi wpływami, a nawet być może wydatkami, jeżeli chodzi o budżet federalny. Tak. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do wind. W Rosji przedłużono, jest sukces, w Rosji przedłużono działanie starych wind, okazuje się prawie chyba 100 000, tutaj różne ilości są podawane, a zrobiono to bardzo szybko, ponieważ przedłużono dekretem. Władze rosyjskie zdecydowały się nie wymieniać 70 000 przestarzałych wind. Tak powiedział Witalij Mutko, szef firmy Dom RF, to jest ten publiczny portal. 25-letni okres użytkowania dźwigów upływa 1 stycznia 2025 roku, ale Mutko zapowiedział, że zostanie on przedłużony, bagatela, o 5 kolejnych lat. Jednocześnie były zastępca przewodniczącego rządu do spraw budownictwa przyznał, że problemu zużycia urządzeń dźwigowych nie da się rozwiązać w drodze zmiany harmonogramu. No to nie, da się czy nie da się? No myślę, że się da. No. Teraz
już jest wszystko w porządku. W sumie do przyszłego roku w Rosji było konieczne wymienienie 81,5 tysiąca wind z 550 działających. Dyskutowano na ten temat w styczniu w Rosyjskim Stowarzyszeniu Wind, jest coś takiego, jednak już wtedy według danych stowarzyszenia na 45 tysięcy nie było środków i windy nie zostały te uwzględnione w remontach kapitalnych. No i tak widać się trochę już zwiększyło. To ja ci mogę wejść w słowo. Pierwsze informacje o tym napisałem 12 lutego 2023. Później 3 sierpnia 2023 było, że 47 tysięcy, a ty dzisiaj podałeś już liczbę 7. No właśnie, bo tutaj RLO mówi, że zapotrzebowanie na wymianę jest znacznie większe. Liczba wind do wymiany może sięgać 100 tysięcy. No to podwoiło się od sierpnia zeszłego roku. No to logiczne, tak? Pytanie jest, wiesz, jak masz 550 tysięcy, to są niedługo połowa będzie już przestarzałych za moment, jeżeli nie będą tak... Wiesz co, nic śmiesznego było, na górę jedzie, a gdzie ma jechać w bok? No może jechać w bok w Rosji. Jeszcze bardziej smutne dane podaje Ministerstwo Budownictwa. Od wiosny 2024 roku w kraju pracuje według nich ponad 600 tysięcy wind, których zużycie w wielu regionach przekracza 50%. Niemal co czwarta rosyjska winda, 140 tysięcy, wymaga wymiany do końca tego roku, zauważa ministerstwo. Przybliżony koszt 300 miliardów rubli. Według Rostatu, bo jeżeli się pytacie, czy się buduje nowe dźwigi, tak, buduje się. W zeszłym roku w Rosji wyprodukowano 25 tysięcy wind. Tak, jest to ułamek tego, co jest potrzeba i tak z każdym rokiem zastępujemy tylko ułamek. Chińskie trzeba. Chińskie trzeba, ale rączki też trzeba. No i no to chińskie rączki trzeba. Od razu z montażem trzeba zamówić. Wtedy ma to sens, tylko te chińskie rączki chcą pieniążki. No najczęściej chcą pieniążki i jeszcze trzeba serwis potem. Tak, więc... Tak, no tu jest jak gdyby taki... Na wielu obszarach problem, tak, że te zachodnie, że windy były często zachodnie, że teraz są problemy, jeżeli komponenty, jeżeli chodzi o serwis. Przejście też na nowych tutaj dostawców wymaga też czasu, a potrzeby są i zapóźnienia są tak naprawdę jeszcze ze Związku Sowieckiego albo z początku Rosji, można powiedzieć, tej nowej. No i te windy nie były wymieniane i tak się akurat składa, że teraz to przypada większość z nich. No, cóż zrobić? Cóż zrobić, tak samo jak rury. Dobra, przejdźmy dalej, bo mam chyba rozwiązanie. Znaczy propagandziści znaleźli rozwiązanie, no żeby poprawić wszystkiego jakość, to trzeba podatki podwyższyć. No i tu mamy informację, propagandziści zaczęli wychwalać podwyżki podatków w Rosji. Jeżeli należycie do ludzi, którym telewizor mówi, jak macie myśleć, to mamy dla was przykład, aby starać się tego unikać, gdyż u nas telewizja też potrafi być tak zwana opiniotwórcza. No i tak, rosyjskie media propagandowe zaczęły wychwalać reformę podatkową, w wyniku której podatek dochodowy od osób fizycznych w Rosji może zostać podniesiony nawet do 20%. Władimir Putin w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Federalnym zaproponował podniesienie podatków dla obywateli osiągających wysokie dochody. Z tymi wysokimi dochodami i osiąganiu to mówiliśmy też wczoraj. Poprzeczka, to przypomnijcie sobie, ale też mówiliśmy na Krasnalach w Jaruskim tydzień temu, więc też można do tego sięgnąć. Głowa państwa poleciła rządowi i Dumie Państwowej przedstawienie konkretnego zestawu propozycji i utrwalenie ich w ustawodawstwie do 2030 roku i podatek dochodowy od osób fizycznych podniesiony zostanie z 13 do 15% dla obywateli, których dochody przekraczają 1 milion rocznie, czyli około 83 tysiące rubli miesięcznie, i do 20% dla tych, którzy otrzymują rocznie od 5 milionów rubli. I to jest taki drobny szczegół, zapamiętajcie to, bo zaraz do tego wrócimy. Władze chcą także podnieść podatek od zysków przedsiębiorstw z 20 do 25%. To dodatkowo ma przynieść budżetowi wojskowemu co najmniej 2,5 biliona rubli rocznie,
choć nie zawsze podniesienie podatków oznacza zwiększenie wpływów. Można klasycznie śrubę przekręcić za mocno i uzyskiwać mniej. Teraz propagandziści z jedynki rosyjskiej mówią o nadchodzącej podwyżce, informują, że taki krok rzekomo na przykład przyspieszy budowę dróg w kraju. Jednocześnie dziennikarze posługują się definicjami takimi jak poprawa, dostosowanie, nie używają słowa podwyżka. REN-TV również posługuje się podobną terminologią. W publikacji pisze się o korektach, które zmuszają posiadaczy superdochodów do płacenia więcej. Bogaci powinni płacić więcej, tak pisze MKRU. Jeśli wierzyć oficjalnym statystykom, w Moskwie i Petersburgu średnia pensja w zeszłym roku wynosiła odpowiednio 136 tysięcy i 95 tysięcy rubli, czyli te dwa duże miasta, no pensje są dosyć wysokie, co oznacza, że podwyżka podatków dotknie większość mieszkańców tych obu wielkich miast i tu chyba te media propagandowe nie zamierzają o tym mówić, natomiast z biedniejszych regionów będą widzieli, że tak, w Moskwie i Petersburgu teraz wszyscy zapłacą więcej. Kosmonolska Prawda stara się przekazać swoim odbiorcom, że celem podwyżki podatku dochodowego od osób fizycznych jest zmniejszenie nierówności i stymulowanie przedsiębiorczości. W publikacji napisano też, że na tym kroku skorzystają rodziny z dziećmi. No i w większości mediów tych pochwalnych artykułach nie ma praktycznie ani razu słowa wzrost. No. Tak, no tutaj moskiewski Komsomolec, tak, dużo artykułów, ale też może mniej na RBK i w Komersancie, ale też kierunek, oczywiście Izwiestia, czy Komsomolska, czy też... Wiesz, jeżeli wszędzie ci mówią i piszą, że to jest na lepsze, no to na lepsze, a chodzi po prostu o to, żeby kasa poszła na wojnę. No nie duża część ludzi się cieszy, no bo jest szansa, że może im nie zabiorą, tylko innym zabiorą. Klasyka gatunku. Tak. Tak, a więc tu się pokazuje, że no przecież ci bogaci tyle zarabiają, trzeba im zabrać. No i wszyscy mówią, tak, robią sądy, tak, no trzeba im zabrać, nie, bogatym trzeba podnieść, biednym zmniejszyć podatki, no biednym się nie zmniejsza, a bogatym się próbuje zwiększać. Tak naprawdę najbardziej cierpi wtedy ta klasa średnia, która tak, już tutaj... tak jest dosyć słaba w Rosji. I piszecie, że wywindowali mobików na bogatych. Tak, ci ludzie właśnie są mocniej opodatkowani, więc państwo im dosypało, a teraz im więcej zabierze. A to prawda, no bo oni będą się liczyli jako tych super bogatych. No jeżeli ktoś ma 200 tysięcy czy więcej miesięcznie rubli, no to ponad 1 milion uklepie. No to ponad 1 milion spokojnie, tak, nie? A jeszcze jakieś dodatki, jeszcze no to się robi jakaś taka dosyć poważna suma jak na standardy, chciałem powiedzieć sowieckie, rosyjskie. Ale żeby nie było, na koniec mam dobrą informację. Bo tak jakieś takie mamy dzisiaj mało pozytywne, a mam dobrą. Norilsk Nickel ogłosił plany budowy fabryki platyny w Bahrajnie. Rosyjska firma wydobywczo-metalowa Norilsk Nickel planuje budowę zakładu produkujących platynę w Bahrajnie. Poinformował o tym sam wicepremier Rosji Aleksander Nowak, komentując wyniki negocjacji prezydenta Władimira Putina z królem Bahrajnu Hamadem bin Isą al-Khalifą. 22 maja król Bahrajnu przybył z oficjalną wizytą do Moskwy, przybył z synem. 23 maja Władimir Putin rozmawiał z nim, przeprowadził tutaj konsultacje na Kremlu w dziedzinie handlu, gospodarki, energetyki i pomocy humanitarnej. No i zobacz, z Bahrajnem coś się udało, a z Chinami się nic nie ogłosili. Może to jest tajne właśnie, że tam w tych Chinach się z tym Bahrajnem spotkali. No nie, to spotkali się wczoraj w Moskwie, bo król nie umiał użyć tego zestawu do tłumaczenia, to widziałem. I oczywiście, nie wiem, ta prasa, jak gdyby i media rosyjskie są dziwne, bo mieli z tego jak gdyby główny, to był element żartów, że to
z Afryki przyjechał, z tej zatoki, nie umie tego użyć, nie? A tu Putin musi mu tłumaczyć. Słabo to wyglądało. Te rosyjskie media wczoraj. Natomiast Norilsk Nickel, przypomnijmy, jest największym na świecie producentem palladu, 44% światowej produkcji, oraz niklu. Wydobywa również miedź, srebro, złoto, kobalt, inne metale. A jeżeli chodzi o zysk, za zeszły rok to było 2,87, natomiast my mówiliśmy, że w 2024 boryka się z problemami związanymi z tymi amerykańskimi głównie sankcjami i Potanin, czyli właściciel i główny tutaj oligarcha rosyjski, zamierza przenieść produkcję miedzi do Chin. No i teraz chyba trochę mądrzej postąpił, bo wtedy jak to ogłosił, że będzie przenosił do Chin tę produkcję, to trochę takiej krytyki na niego spadło, że jak, no ale co z tymi zakładami w Rosji, no on powiedział, że zamknie, a tu już chyba mądrzej, bo nie powiedział nic na temat produkcji w Rosji, tylko że będzie w Bahrajnie uruchamiał. I to jest też ciekawe, zobacz, że no Rosja, która posiada niesamowite ilości tej produkcji, no Potanin decyduje się na mądry ruch, trzeba tutaj go pochwalić, na dywersyfikację, tak? Czyli mówi, no, że w Rosji może coś zostanie, ale idziemy na inne rynki, w Chinach będziemy wydobywać miedź, w tym momencie w Bahrajnie będziemy platynę, no to za moment jeszcze się okaże, że wiesz, w tej Rosji to prawie nic nie będą wydobywać, jeżeli tak to pójdzie, albo w Rosji zaczniemy wydobywać, jak się zmieni koniunktura, bo nie jest sprzyjająca. Tak, i ja tu będę kończył chyba tym cytatem. Słuchajcie, tak, gdyby pokombinowali, gdyby to był inny rząd, gdyby to inaczej było zarządzane, to Rosja mogłaby być naprawdę dobrze prosperującym, w miarę bogatym krajem, ma wszystko, mogłaby robić turystykę, produkcję, ludzi wykształconych też nie brakuje, nic, tylko po prostu zła władza przez stulecia, można powiedzieć, i ten mental taki jakiś dziwny. No i tak to niestety wygląda. Ja teraz podaję drugi człon hasła, więc jeżeli wszyscy są gotowi, palce na klawiaturę. Mile widziani. No tak, zgadłem. Tak? A widzisz, tu już... Jest tak. Chciałem powiedzieć... Symbioza. Tak. Jak się nazywa? Półkulowa. Rozmowa bez tego. Telepatyczna. A ja chciałem powiedzieć patologia, coś mi nie to słowo. Patologiczna. No, w sobotę będzie patologiczna rozmowa między nami. Dobrze. Trzymajcie się. Cześć. Miłego popołudnia do 17. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.